Zawsze w domu chciałem mieć mesza. Takie dziwne marzenie, które D-Link spełnił, bo mam dzisiaj dla Was recenzję mesza Kovr 1100. Takiego najbardziej podstawowego. Czy się sprawdza, czy też nie? Na to pytanie znajdziecie już wkrótce odpowiedź. Jeżeli nie wiecie, czym jest sieć meszowa, to teraz nie będę się rozwodził, może kiedyś zrobię dedykowany filmik, dajcie znać, czy jesteście tym zainteresowani. W skrócie chodzi o to, że nie mamy jednego silnego routera i wzmacniacza sygnału, pomiędzy którymi urządzenie się przełącza, tylko mamy takie mniejsze urządzenia, które tworzą taką trochę siatkę w naszym domu. Musimy ich mieć więcej, minimum 2, najlepiej 3, 4 albo więcej. I dzięki temu urządzenie, które przełącza się pomiędzy tymi małymi rozwiązaniami, produktami, nie rozłącza się z sieci, nie przypina się pomiędzy nimi tak na twardo, tylko jest jakby cały czas ta sieć jest bardziej jednorodna. A teraz przechodząc już stricte do Kovra 1100, którego mam tutaj dzisiaj dla Was. Bardzo podstawowe urządzenie, bardzo podstawowy zestaw dwóch takich urządzeń. Kovr chyba 1103 ma 3 takie rozwiązania. Tak jak widzicie, jest to taka mała biała kostka. Podoba mi się z wyglądu, bo jest no ładna. Po prostu ten napis Kovr. Tutaj od góry mamy wyloty powietrza, całkiem ładne. Tył bardzo prosty. Mamy tak naprawdę przycisk, mamy wejście na zasilacz, wejście na Ethernet i wejście na internet. Czyli tutaj podpinamy internet, a tutaj wychodzi pojedynczy kabelek do switcha, bo raczej sobie nie wyobrażam, żebyście potrzebowali wyłącznie jednego kabla ethernetowego, raczej nie. To jest po prostu wyjście stricte do switcha, jeżeli tego potrzebujecie. Tyle tak naprawdę z tego urządzenia. Taka mała kostka, którą podpinamy do swojej sieci. A teraz podepnijmy ją do sieci i pokażmy Wam, jak wygląda Kovr. Przejdźmy teraz do specyfikacji technicznej, takich podstawowych informacji na temat tego routera meszowego. Ten zestaw, który ja mam, to jest zestaw dwóch meszów. Raczej jeżeli chcecie mieć taką prawdziwe meszowe rozwiązanie, to będziecie mieć albo router i takie dwa mesze, albo wersję 3, czyli Kovr 1103. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, mamy tutaj no tylko Wi-Fi 5, nie mamy Wi-Fi 6, bo jest tylko i wyłącznie AC. Jeżeli chodzi o sposób komunikacji i szybkość Wi-Fi, więc nie będzie jakoś super, hiper ekstra, co zresztą zobaczycie w testach. Jeżeli chodzi o pokrycie przestrzeni, to mamy 465 m2, czyli bardzo dużo, ale właśnie przy 3 takich urządzeniach, nie przy 2, jak ja dzisiaj testuję. Aplikacją do sterowania naszymi routerami meszowymi jest D-Link Wi-Fi, to tam mamy dostęp do wszystkich urządzeń D-Linka, więc mamy to spójne. To, co możecie zobaczyć na pierwszy rzut oka, to, że mam sieć, czyli sieć 2, oznacza, że mam dwa urządzenia. Mam Kovra 1100 oraz drugiego Kovra 1100, który działa jako takie rozszerzenie mojej sieci. Przy managemencie mogę sobie zobaczyć podstawowe informacje o nim. A gdy sobie cofnę, mogę zobaczyć, że mam 36 klientów, czyli 36 urządzeń podpiętych do moich routerów. I tam mogę sobie zobaczyć ich nazwy, a wchodząc dalej ich adres IP oraz MAC adresy. Gdy sobie kliknę to kółko zębate, to mam kreatora, czyli to podstawową konfigurację routerów meszowych. Ona jest banalna, podpinamy zasilanie, klikamy dalej, wstawiamy nazwę sieci, hasło i gotowe. Więc prościej być, wydaje mi się, że nie może. W Wi-Fi ustawiamy sobie hasło oraz nazwę naszej sieci. W sieci internet to jest tam podpięcie do sieci głównej z zewnątrz, czyli to jest na przykład PPOE, gdzie dajemy login i hasło na Ostrady. Mamy też możliwość sterowania VLANami, bo to musi być na VLANie 35, żeby nam działało. W przypadku Orange'a możemy sobie ustawić Wi-Fi dla gości, możemy sprawdzić jeszcze raz klientów, których przed chwilką widzieliście, ustawić sobie ochronę rodzicielską, jeżeli tego potrzebujemy. W zarządzaniu mamy możliwość zobaczenia aktualnego oprogramowania na naszych routerach. W usługach cloudowych mamy podpięcie do asystentów Alexy oraz Google'a, a w operacjach możemy sobie zaznaczyć, czy nasze urządzenia mają działać jako tryb routera, czy jako tryb bridge.
To, co mogliście zobaczyć, że ten router ma również wsparcie dla asystentów. Dla asystenta Google oraz dla Alexy, dzięki czemu możemy ich zobaczyć w naszym smart home i na przykład sprawdzić, ile urządzeń jest do nich podpiętych. Minus jest taki, że nie ma wsparcia dla HomeKit, co mnie osobiście boli, ale dla dwójki mamy, więc spoko. Główną konfigurację routera wykonujemy w przeglądarce Cover Local w stosunku do D-Link Router Local, to jest to, co D-Link Router Local, to jest to, co musimy wpisać do przeglądarki, ale już to, co widzimy, wygląda identycznie jak przy routerach D-Linka. Niestety dalej nie ma języka polskiego, tylko jest język angielski, dla mnie minus. To, co widzicie na głównym ekranie, to mamy Cover 1100, mamy Cover Points, tu jest pokazane, to są te wzmacniacze, kolejne urządzenia meszowe, które są do niego podpięte, a w Connected Clients możemy zobaczyć wszystkie urządzenia, które są wpięte do naszej sieci. Jeżeli chodzi o ustawienia, to tak, przy internecie robimy sobie podstawowe ustawienie naszego internetu, gdzie dajemy dane na przykład właśnie do sieci, albo ustawiamy sobie VLANy, żeby mieć dostęp do naszego internetu. Wireless, tam sobie ustawiamy, jaka ma być ta nasza sieć. Tak jak widzicie, nie ma rozdziałki na 2, 4 i na 5, jest wszystko w jednej. Możemy sobie też ustawić guest zone, żeby nasi goście mieli swoją własną sieć. Network, tutaj możemy sobie ustawić maskę oraz IP naszego urządzenia. D-Link Cloud, żeby się zarejestrować, oraz Operation Mode, czyli to jest to, czy on ma działać jako router, czy jako bridge. A w feature'ach mamy QoS-a, czyli możemy sobie ustawiać, czy chcemy mieć jakąś konkretną priorytetyzację naszych urządzeń, żeby któreś były na najwyższym priorytecie, któryś mniejszym. Możemy sobie ustawić firewalla, mamy port forwarding. W kolejnych rzeczach możemy sobie ustawić nasz virtual server. Mamy możliwość filtrowania stron, jeżeli tego potrzebujemy. Statyczny routing, dynamiczny DNS, a także szybki VPN. Czyli jest tych opcji sporo, mimo że to jest cały czas Cover. Tak, czyli bardzo proste urządzenie, to dużo tego w przeglądarce znajdziecie. Czas przejść do bardzo ważnego punktu, czyli jak się sprawuje prędkość na naszych meszach. Słabo. Niestety, to jest spoiler alert. Porównywałem z Funboxem 6, testowałem na iPhone'ie 12 Pro i tak, testy odbywały się w 4 miejscach, ale finalnie mesz miał 5, jeszcze dodatkowe musiałem sprawdzić. Więc tak, zaczynając od tego, że jesteśmy w tym samym pomieszczeniu i te urządzenie, którym testujemy, znajduje się około 2 metry od naszego routera. Przy Funboxie mamy ponad 700, okolice 700. Przy meszu 400 z hakiem. No niestety, Funbox to jest Wi-Fi 6, mesh to jest tylko i wyłącznie Wi-Fi 5. Już to od razu czuć. Od razu to czuć i widzimy spory spadek w prędkości. A im dalej, tym gorzej niestety. W miejscu, w którym ja teraz nagrywam ten film, czyli tam, gdzie przeważnie pracuję, tutaj prędkość była bardzo słaba, okolice 100 megabitów z hakiem. Co prawda Funbox też tam jakoś nie porywa, bo też miał 100 w porywach 200. Tutaj zdecydowany D-Link X5460 wymiatał, bo miał około 400-500 megabitów na sekundę. W łazience tu już D-Link Cover najbardziej upada, bo nie mamy nawet 100 megabitów, mamy około 86. Podobnie gdy wyszedłem poza moje mieszkanie, poszedłem na korytarz, czyli tam, gdzie teoretycznie mógłbym mieć wideodomofon, też 86 megabitów, więc bardzo słabiutko. W okolicy miałem właśnie drugi mesz, bo drugi mesz się znajdował w schowku, mniej więcej, żeby sprawdzić, jaki będzie zasięg, i tam miałem około 160 megabitów na sekundę. Chciałem koniecznie sprawdzić, czy może po prostu nie działa, ale nie. Jakość jest średnia, więc jak dla mnie mesh, ten konkretny mesh jest bardziej jako wsparcie głównego routera, aniżeli główna sieć. Czas na podsumowanie naszego mesha, jego pierwszego mesha. D-Link zrobił bardzo ładnego mesha. Lubię aplikację, lubię przeglądarkę. Dużo osób ma problem z tą przeglądarką, mówi, że wygląda starodawnie. Nie wiem, wszystkie, które ja widziałem, wyglądały o wiele gorzej, więc pokażcie mi to ładne zarządzanie routerem, bo to jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Bardzo fajne rozwiązanie,
słabe niestety. Tak jak widzieliście te testy, to cover nie wypadał jakoś super, jeżeli chodzi o jego prędkość. Jego cena jest moim zdaniem chyba całkiem spoko, bo on kosztuje tam około 300 zł, 320 zł, gdzieś go dostaniecie w tej wersji cover 1102, dokładnie rzecz ujmując ponad 2, który ja dzisiaj testowałem, więc wydaje mi się, że cena ok. Chcę go przetestować na pewno w kombinacji router oraz te urządzenia Comesh i tutaj Was zapraszam do naszego filmu, który mam nadzieję, że też już wkrótce pojawi się na kanale i zobaczymy wtedy, jak router D-Linka X5460 wraz z tymi coverami się sprawuje jako taka centralna nasza główna sieć. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam jak zawsze do subskrypcji, lajkowania i do zobaczenia w naszych kolejnych filmach.